Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 15 Szawal 1445 roku Hidżri, albo Vigésimo Quarto Aprilis, Anno Domini Bismillesimo Vigésimo Quarto. Proszę Państwa, zaczynamy od kanonicznego Al-Kilabtan Bahwa Kafilat Tasir, prawda, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Hejterom wiadomo co w co, znowu się pojawili, pewnie dlatego powiedzą co im w co. Oczywiście nawołujemy dalej hasło żywotu Briana jest ciągle żywe, Romani ite domum, wszyscy wiedzą o co chodzi. Natomiast dodatkowo możemy jeszcze zapowiedzieć algorytmowi, jak wiadomo, wirus serwer, ponieważ awaria YouTube'a, która miała miejsce wczoraj, dotknęła nie tylko mnie, ale jeszcze z tego co widziałem wielu innych YouTuberów, trwa sobie w najlepsze dalej. To znaczy dzisiaj rano znowu się okazało, że pod tym ostatnim odcinkiem wyłączone są komentarze, potem włącza się je ręcznie, to tam powiedzmy pobędzie sobie godzina, potem znowu się wyłączają. Ja to oczywiście zgłosiłem do tego serwisu takiego YouTube'a dla twórców. Tam zwykle odbiera konsultant, moim zdaniem dobierany z punktu widzenia jak gdyby IQ drobno siekanej mizerii. Następnie zadaje kilka głupawych pytań, a potem i tak odpowiada, że nasz zespół informatyczny zbierze się i już w ciągu kilkunastu dni odpowie Ci na Twoje pytanie, prawda? I koniec w zasadzie. Tak można sobie pisać na berdyczu. Znaczy jest to oczywiście tak kpina, no ale to niestety tak jest, prawda? Nic z tym nie zrobimy, więc to wirus serwer, szczere życzenia. Natomiast teraz, proszę Państwa, już przechodzimy. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, przypominam o możliwości wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, Suppi, jak również bezpośrednio na YouTubie. Dzięki Państwa wsparciu ten kanał się rozwija, a nie zwija. Zresztą rozwija się, jak widać, znakomicie. Proszę Państwa, mamy teraz pierwszy temat. Stany Zjednoczone idą na odsiecz Ukrainie. Oczywiście pieniężnie, finansowo, ale ponieważ opisywałem już wszystkie kolejne etapy tej epopei, to wreszcie mogę powiedzieć, że udało się, tak? Znaczy udało się w tym sensie, że udało się przeforsować ten nieszczęsny pakiet pomocowy. To jest pakiet pomocowy, w którym znajdują się środki dla Ukrainy, dla kraju położonego w Palestynie. Teraz to trafi wszystko na biurko Bidena. Teraz opowiemy sobie dokładnie, co w tym pakiecie pozostało, jak głosowano i tak dalej. Teraz największy numer zrobiłby Biden, gdyby go odrzucił, prawda, promując go przez tyle czasu. No ale faktem jest, że jest to pierwsze niekłamane zwycięstwo administracji amerykańskiej, która biła się o to 5 miesięcy ponad. O to, żeby ten pakiet przeforsować. Oczywiście brak tego pakietu ma katastrofalne skutki dla Ukrainy. To wszyscy wiedzą o tym, co się dzieje na polu bitwy. Jeśli chodzi o argumentację, która się pojawiała w trakcie dyskusji, możecie Państwo sobie w amerykańskiej prasie przeczytać cytaty, szczególnie właśnie z tych głównych oponentów w Izbie Reprezentantów. No to przyznam, że tak jak już Państwu mówiłem, jedna Rosja, Żyrynowski mogą się schować, to znaczy tam Sołowiow, jeżeli ci panowie przestaną być kongresmenami, moim zdaniem Russia Today zatrudni ich po prostu na podstawie, bez jakiejkolwiek rozmowy wstępnej, bo tam już opadły całkowicie maski, znaczy żeby nie było wątpliwości, już nie ma tam opowiadań o tym, że granica amerykańska, coś tam po prostu otwartym tekstem, jak można z Rosją walczyć, prawda, jak można dawać pieniądze w wojnie, która nie może być wygrana i tak dalej. No, tak czy inaczej, z naszego punktu widzenia to jest wyjątkowo dobra informacja. To nam kupuje może rok czasu, więc zawsze to jest dobre, tym bardziej, że nie za nasze pieniądze, więc jeszcze lepiej. No ale opowiedzmy sobie o tym, ja już tyle razy mówiłem o tej wojnie, że nie będę, i o tym jakby o tych potencjalnych następstwach, więc już dzisiaj nie będę przesadnie długo o tym opowiadał. Przypomnę tylko, w moim głębokim przekonaniu, po pierwsze Rosja się nie zatrzyma absolutnie na Ukrainie. To w jaki sposób, to co będzie robiła dalej, będzie zależało tak naprawdę od wyniku dopiero tej bitwy, od tego jak bardzo będzie zmęczona, ile będzie potrzebowała czasu na odbudowanie swojego potencjału, moim zdaniem krótko. Natomiast jeżeli by
Ukraina przegrała i to przegrała w dwóch wariantach. Pierwszym, że zatrzymujemy fronty i akceptujemy wszystkie warunki rosyjskie, albo drugie, nie zatrzymujemy frontów i fronty zatrzymują się na naturalnych granicach i wtedy akceptujemy warunki. To oczywiście będą to zupełnie dwa różne scenariusze i też dwie różne perspektywy czasowe. Natomiast tak czy inaczej ten pakiet pomocowy z całą pewnością po pierwsze wysyła sygnał do Rosji, że jednak Zachód pomimo oczywistych problemów z procesem decyzyjnym jest jednak w stanie wykrzesać z siebie jeszcze jakieś resztki przyzwoitości i jeżeli już jakby, żeby nie powiedzieć, że sprowokował, prawda, ale jeżeli był architektem tego konfliktu, no to niech przynajmniej pomaga, prawda, swojemu sojusznikowi, którego przecież sam namawiał, prawda, do tego bądźcie twardzi, bądźcie, prawda, tutaj my jesteśmy za wami, no to już bądźmy za nimi konsekwentnie. Było nie namawiać, tak, jak żeśmy namówili, no to już się powiedziało, a to trzeba próbować powiedzieć już kolejne literki alfabetu. Więc no wracając Adrem, co się wydarzyło, bo już nie będę już o tej wojnie nieszczęsnej opowiadał, zresztą będziemy do niej pewnie wracać wielokrotnie. Moim zdaniem mamy dzięki temu chwilę czasu, mamy chwilę czasu na kolejne plany strategiczne, prawda, dalekosiężne. Już w 2050 roku będziemy mieli obronę powietrzną, już w 2070 zaczniemy produkować kółka do własnego czołgu, prawda, w 2254 pierwszy etap strategii, będzie pierwsza konferencja przeglądowa strategii obronności kraju. Więc, no ale tak to niestety u nas jest. Więc wracając na Ukrainę, to otóż w Senacie było to przytłaczające, jak pisze prasa amerykańska, ponadpartyjne głosowanie za długo oczekiwanym pakietem pomocowym o wartości w sumie ponad 95 miliardów dolarów. Zakończyło, jak to ładnie prasa amerykańska pisze, drogę pełną tortur. I oczekuje się oczywiście, że Biden teraz ją szybko podpisze. On ma wbite w te proste programy analogowe podpisywanie dokumentów, także tu nie powinno być problemu, nawet jak lampy wysiadły, cały czas jest zdolny do podpisywania. Ustawa daje ponad 60 miliardów dolarów dla Ukrainy, 26,5 miliarda dolarów dla kraju położonego w Palestynie oraz pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w strefach konfliktu, w tym w Gazie, 8 miliardów dolarów dla regionu Indo-Pacyfiku. To jest oczywiście o tym, że Senat przyjmie większością głosów, to jak najbardziej tak. Głosowaniem odzwierciedla zdecydowane ponadpartyjne poparcie dla rozwiązania, które w sobotę zostało przyjęte przez Izbę nierówną większością głosów po właśnie skomplikowanej, wieloetapowej bitwie, po groźbach w stosunku do szefa Izby Reprezentantów, gdzie jego własna partia groziła jego impeachmentem, co się zresztą może stać. Co więcej, więc ten ferment wewnątrz partii republikańskiej jest jak najbardziej silny. Tutaj tak naprawdę chyba los się odmienił ze względu na atak irański. Iran wyjątkowo pomógł Ukrainie, także dziękujemy ajatollahom za wszystko, ponieważ nagle to też przeraziło trochę republikanów, szczególnie tych republikanów, których nazywa się chrześcijańskimi syjonistami, znaczy oni się tak sami nazywają, bo nagle ponieważ te pakiety są jednak połączone, w związku z tym oni się nagle przerazili, że ze względu na ich obstrukcję może upaść państwo położone w Palestynie, albo zostać bardzo poważnie uszkodzone, zniszczone i to spowodowało, jak gdyby, o ile z Ukrainą, to oni akurat lekce sobie ją ważą, natomiast państwo położone w Palestynie jest u nich na piedestale i jest numerem 1, a w związku z tym brak tego pakietu, prawda, oskarżenie o to, że nie pomogliście, prawda, i w związku z tym tam Amalekici, prawda, czy Persowie, czy inni, prawda, zniszczyli biblijne państwo, no to przepraszam, ale to by się już nie obroniło, prawda, w ich elektoratach, a w związku z tym tutaj nie było chyba wyjścia, więc trzeba było zacisnąć zęby i pomóc również Ukrainie, odkładając pomoc Putinowi, znaczy ja się też dziwiłem, bo niektórzy z tych republikanów naprawdę, mówię, no, słuchałem, czytałem ich, to brakowało mi jeszcze, żeby któryś dla równowagi do tego pakietu dorzucił chociaż z miliard dla Rosji, prawda, żeby się na otarcie łez, prawda, żeby zachować twarz. No ale krótko mówiąc, to jest
Na pewno ten atak irański przyspieszył gwałtownie i trochę zmienił perspektywę części republikanów. Już nie mogli, prawda, w czambuł jak gdyby go odrzucać. Natomiast akcja Senatu to było 79 do 18 w głosach, w związku z tym to dało zwycięstwo prezydentowi, także może już tą ustawę podpisywać. No i to też właśnie kończy najważniejszą rzecz, bo tak naprawdę w tym całym głosowaniu to nie było pytanie o to, tak naprawdę o te miliardy, chociaż one oczywiście są ważne, no ale najważniejsze pytanie zostało zadane, czy Stany Zjednoczone w ogóle jeszcze w swojej najbliższej, dającej się przewidzieć historii, mają zamiar w ogóle odgrywać jakąś rolę międzynarodową, taką przynajmniej jak sobie wyznaczyły, tak? Czyli globalnego policjanta, globalnego mocarstwa, które oddziaływuje, powiedzmy, na wielowektorową politykę globalną. Tak? Bo jeżeli sprowadzilibyśmy Stany Zjednoczone tylko, jeżeli by się sprowadziły do ewentualnie roli mocarstwa tylko w Ameryce, czyli wtrącania się wyłącznie w sprawy swojej bliskiej zagranicy, ale niczego więcej, to okej. Natomiast gdyby nie przegłosowano tych ustaw, gdyby jeszcze okazało się, że przez nieprzegłosowanie tych ustaw sojusznicy amerykańscy po prostu upadli albo przegrali wojnę, albo zostali przynajmniej jakoś tam poważnie zmasakrowani, to byłby zmierzch w tym momencie mocarstwa już taki oficjalny, tak? Znaczy moglibyśmy już ogłosić oficjalnie, legiony wracają do Rzymu, barbarzyńcy wdrapują się na mur Adriana, prawda, u nas w Białowieży i hordy ze wschodu generalnie idą aż tam gdzieś, zatrzymają się na wybrzeżach Portugalii. Bo to mniej więcej by oznaczało, znaczy to by oznaczało, że Stany Zjednoczone oddały ład światowy innym państwom, które mają zupełnie inne, na szczęście niespójne koncepcję ładu międzynarodowego. Wtedy już ta koncepcja drugiej Jałty rosyjska, znaczy ja ją nazywam umownie drugiej Jałty, bo to jest zrozumiałe, znaczy przynajmniej ten mechanizm, znaczy my byśmy wobec niej stanęli. To w ogóle nie ma dwóch zdań i prawdopodobnie niestety, ale zostalibyśmy złożeni tutaj na ołtarzu. To by oznaczało oczywiście, że wojny nie ma, znaczy wojny by nie było, po prostu bylibyśmy państwem niesuwerennym. Niektórzy jeszcze pamiętają, jak to było, w związku z tym to nie było aż tak bardzo źle. W sumie jakby nie było, tyle tylko, że nie po to się walczy o niepodległość przez jakiś okres czasu. Przepraszam, jak przez jakiś czas. Chociaż z tym okresem czasu to jest moim zdaniem sprawa wątpliwa. Dobrze, przez jakiś czas i no właśnie język rosyjski by wrócił do szkół, prawda? Ja pamiętam, jak mnie jeszcze tym katowano faktem, że skutecznie się go nauczyłem. Natomiast właśnie nie byłoby potrzebnych tylu nauczycieli języka angielskiego, tak, bo których i tak nie ma w szkołach podstawowych, więc może rosyjskiego się znaleźliby. Wolontariusze, tak, spod gdzieś tam Krasnodaru i tak dalej. Więc tak mniej więcej ten świat by pewnie wyglądał, więc to głosowanie naprawdę było ważne. Oczywiście to jeszcze by nie oznaczało upadku imperium, ale to byłby bardzo, bardzo wyraźny sygnał. Po porzuceniu Afganistanu przez najpierw Bidena, tak, znaczy Trump zaczął, Biden skończył. Faktem jest, mógł nie skończyć, no ale skończył. Potem wcześniej porzucenie Kurdów. I to w takiej sytuacji, w której naprawdę wydawało się, żeby to jest w przeddzień w ogóle ogłoszenia państwa kurdyjskiego we wschodniej Syrii, państwa świeckiego, prozachodniego, z prawami kobiet, w ogóle takiego, powiedzmy, naprawdę nowoczesno, liberalno-demokratycznego. To wszystko, prawda, Trump wyrzucił też wtedy do kosza, oddając jak gdyby tych Kurdów na łaskę satrapy, jakby nie było Erdogana. I teraz mielibyśmy jeszcze porzucenie Ukrainy, porzucenie państwa położonego w Palestynie. W zasadzie można zwijać manatki, prawda, wracać do domu te armie amerykańskie. Więc w jakimś perspektywie, no wszyscy rywale Stanów Zjednoczonych oglądaliby te same obrazki i wyciągaliby te same wnioski. Zresztą wiecie Państwo o tym, to już milion razy wielu ludzi o tym mówiło, ale tak dla porządku przypomnę, bo potem ktoś powie, że ja zapomniałem powiedzieć albo celowo o czymś nie mówię. A jak powiedziałem, to znowu się połowie ludzi nie podoba, że znowu mówię to samo, no ale przypomnijmy, no, atak Rosji na Ukrainę był jednak wywołany z całą pewnością przeświadczeniem, że Stany Zjednoczone są po prostu słabe i Biden nie jest
mocnym prezydentem. Biden, właśnie ta ucieczka z Afganistanu jeszcze dopełniła, czy jakby była tą egzemplifikacją obrazkową, tak? Na czym polega ta administracja. To, że ona tam się przebudziła trochę w międzyczasie, to się przebudziła, natomiast gdyby teraz jeszcze nie była w stanie przeforsować tak ważnej rzeczy i tak ważnego głosowania, w zasadzie rzeczywiście można było się zwijać, więc to jest już, więcej o tym nie opowiadam, wystarczy, natomiast tutaj wskazuje się też, no właśnie, prasa amerykańska też pisze, ja zacytuję: zakończyło to niezwykłą sagę polityczną, która zrodziła pytanie o to, czy Stany Zjednoczone będą nadal odgrywać rolę w utrzymywaniu porządku międzynarodowego i propagowaniu swoich wartości na całym świecie. Które to są wartości, nie do końca w tej chwili wiadomo, trwa dyskusja wewnętrzna. Tutaj senator Chuck Schumer powiedział: nasi sojusznicy na całym świecie, wrogowie też dodajmy, obserwują kongres przez ostatnie 6 miesięcy i zastanawiają się nad tym samym. Czy w sytuacjach, które mają największe znaczenie, Ameryka zbierze siły, aby się zjednoczyć, przezwyciężyć odśrodkowe przyciąganie stronnictw i sprostać powadze chwili. No i właśnie powiedział: dziś wieczorem pod czujnym okiem historii Senat odpowiedział na to pytanie grzmiącym i donośnym tak. No więc jeżeli już takich słów używamy, taki jak Schumer powiedział, to w takim razie wcześniej Izba powiedziała nie grzmiąco i donośle, nie tylko piskliwie i niepewnie, tak, więc tutaj jeszcze o jedności trudno jest mówić. Natomiast właśnie w oświadczeniu kilka minut po głosowaniu Biden powiedział, że podpisze ustawę i zwróci się do narodu amerykańskiego, gdy tylko jutro dotrze ona na jego biurko, żeby mogli w tym tygodniu rozpocząć wysyłanie broni i sprzętu na Ukrainę. Powiedział też: Kongres przyjął moją ustawę, tak, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo narodowe i wysłać światu wiadomość o potędze amerykańskiego przywództwa. Zdecydowanie opowiadamy się za demokracją i wolnością oraz przeciw tyranii i uciskowi. Przy czym nie do końca określił, czyją tyranię i ucisk ma na myśli. Pewnie nie chodzi o państwo położone w Palestynie, tylko ciągle jest to kwestia Rosja-Ukraina. Warto też powiedzieć, że Izba przyjęła pakiet w 4 częściach, Izba Reprezentantów, bo teraz to był Senat, tak? Po jednej dla każdego z 3 sojuszników Stanów Zjednoczonych i drugiej mającej na celu takie właśnie osłodzenie porozumienia dla konserwatystów, czyli to jest ustawa, która ma, no właśnie, ma skutkować albo ogólnokrajowym zakazem korzystania z TikToka, albo ewentualnie sprzedażą po prostu TikToka dla amerykańskich właścicieli, tak, żeby Stany Zjednoczone miały kontrolę nad TikTokiem w Stanach. To jest tak, że ten pakiet właśnie został wysłany jako pojedynczy pakiet, którego przyjęcie wymagało tylko jednego głosu za lub przeciw. Więc w obliczu tego właśnie sprzeciwu tej prawej flanki w Izbie Reprezentantów marszałek Mike Johnson właśnie w ten sposób skonstruował te ustawy w Izbie i takie podzielił, żeby pozyskać różne koalicje poparcia dla różnych elementów, nie pozwalając właśnie opozycji, nie pozwalając na to, żeby pojawiła się opozycja dotycząca całości, żeby ta opozycja się zjednoczyła, czyli ją po prostu podzielił. Wskazała zresztą to głosowanie, że większość republikanów w Izbie Reprezentantów była i jest przeciwna pomocy dla Ukrainy. Elementy natomiast projektu ustawy są, jeżeli chodzi o to, co wyszło jak gdyby z kongresu, bo to była techniczna sprawa dotycząca głosowania, natomiast to, co wyszło z kongresu, no to jest dokładnie przyjęto to prawie tak samo, jak to nakreślił jeszcze Senat przy tej ustawie bipartisan, prawda, czyli tej przy poparciu obu klubów w lutym. W sumie jest to 60,8 miliarda dolarów dla Ukrainy, 26,4 dla tamtego kraju, pomoc humanitarna właśnie, w tym dla Gazy, 8,1 miliarda dolarów dla Indo-Pacyfiku. Również jest jeszcze cały pakiet, jak to określają, słodzików, tak, dla osłodzenia, prawda, tej gorzkiej pigułki, czyli Ukrainy. Są również sankcje nałożone na urzędników irańskich i rosyjskich. Również właśnie Izba dodała postanowienia nakazujące prezydentowi dochodzenie od ukraińskiego rządu zwrotu 10 miliardów dolarów pomocy gospodarczej. To
To jest generalnie ukłon w kierunku postulatów Trumpa, żeby właśnie już nie dawać pomocy, tylko pożyczać pieniądze. I ustawa pozwala jednak prezydentowi na umorzenie pożyczek począwszy od 2026 roku. Ten właśnie projekt poparło 9 republikanów, którzy sprzeciwiali się przyjętej w lutym przez Senat ustawie pomocowej. Między innymi się wskazuje, że tutaj senator z Oklahomy i senator właśnie zmienił swoje stanowisko. Senator McConnell, republikanin z Kentucky, przywódca mniejszości, pochwalił go właśnie na sali Senatu za to, że to zmienił. Tutaj zresztą generalnie to jest tak, że właśnie senator właśnie z Oklahomy powiedział, ten Mullin powiedział 70, mając rację oczywiście 100%, 75% tej ustawy, czyli całkowitego finansowania pozostaje w Stanach Zjednoczonych, prawda? I w ten sposób wyjaśnił swoje poparcie. To jest coś, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, dotyczy to naszego przemysłu obronnego, chodzi o uzupełnienie naszej amunicji. No tak, bo to jest jak najbardziej prawda i zresztą moim zdaniem, ja zresztą o tym mówiłem już wielokrotnie, moim zdaniem dlatego właśnie między innymi republikanie niespecjalnie chcieli popierać tego pakietu, no bo to jest po prostu kiełbasa wyborcza, tak? To jest coś, co trafi, to są pieniądze wpompowane we własną gospodarkę w 75% i to po prostu pobudzi mocno, znaczy może inaczej, to na pewno kupuje poparcie dla działań rządu, tak? To każda tego typu ogromna jednak inwestycja zwiększa zadowolenie, szczególnie w tych stanach i w tych miastach konkretnych, gdzie i u tych kooperantów, którzy dzięki temu nagle mają dodatkowe i bardzo szybkie zamówienia. Tutaj jest jeszcze 15 tych skrajnie prawicowych senatorów republikańskich, którzy sprzeciwiają się pomocy dla Ukrainy, głosowało przeciwko ustawie. Tutaj jeden z 3 republikanów, którzy nie głosowali w sprawie ostatecznego przyjęcia, Tommy Tuberville z Alabamy, powiedział, że Kongres śpieszył się z dalszym finansowaniem prowadzenia wojny, która ma zerowe szanse na pozytywny wynik. Powiedział, wlewanie większej ilości pieniędzy do kasy Ukrainy tylko przedłuży konflikt i doprowadzi do większej liczby ofiar śmiertelnych. 1:1 to samo, co piszą Rosjanie u mnie na Twitterze i pewnie licznie którzy się pojawią w komentarzach chyba że YouTube znowu zablokuje możliwość komentowania dzisiaj. Powiedział, nikt w Białym Domu, Pentagonie czy Departamencie Stanu nie jest w stanie określić, jak wygląda zwycięstwo w tej walce. Nie mogli, gdy ponad 2 lata temu wysłaliśmy pierwszą transzę pomocy. Powinniśmy współpracować z Ukrainą i Rosją, aby wynegocjować położenie kresu temu szaleństwu. No więc moim zdaniem zdecydowanie ma rację, tyle tylko, że właśnie po to się wysyła tę broń, żeby pozycja negocjacyjna tego szaleństwa była zupełnie inna niż obecnie, bo obecnie to można tylko i wyłącznie skapitulować i tyle. Więc to jest ta różnica. No ale on oczywiście o tym świetnie wie. To nie bez przyczyny powtarza dokładnie rosyjską retorykę. Jak Państwo czytacie przecież Twittera czy inne media społecznościowe, wiecie dokładnie już, co Rosjanie po polsku piszą tutaj u nas. Co jeszcze warto powiedzieć? Ci, którzy się właśnie sprzeciwiali, właśnie senatorowie demokratów, jeden z Oregonu, prawda, drugi z Vermont, a trzeci, wiadomo, Bernie Sanders, prawda, który z Vermont, oni się też sprzeciwili ustawie, ale powiedzieli, że nie mogą poprzeć wysłania broni do państwa położonego w Palestynie, skoro kampania rządu zabiła dziesiątki tysięcy ludzi w Gazie i spowodowała tam kryzys głodu. Tutaj Sanders powiedział, znaleźliśmy się obecnie w absurdalnej sytuacji, w której państwo położone w Palestynie wykorzystuje amerykańską pomoc wojskową do blokowania dostaw amerykańskiej pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Notabene bardzo dobry tekst. Jeśli to nie jest szaleństwo, to nie wiem, co nim jest, ale jest to również wyraźne naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę tę rzeczywistość, nie powinniśmy dzisiaj w ogóle prowadzić tej debaty. Kontynuowanie obecnej pomocy wojskowej dla państwa położonego w Palestynie jest nielegalne, nie mówiąc już o wysyłaniu kolejnych $9 miliardów bez żadnych zobowiązań, bo tyle mniej więcej trafi do państwa położonego w Palestynie. Więc, ale to rzeczywiście to jest dobry tekst, prawda, że używają pomocy wojskowej do blokowania amerykańskiej pomocy humanitarnej. Tutaj przypomina się również, że przez wiele miesięcy Johnson i część prawicowych republikanów w Izbie Reprezentantów odmawiało przyjęcia pomocy dla Ukrainy, chyba że Biden zgodzi się na wprowadzenie
rygorystycznych środków mających na celu ograniczenie migracji na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. No ale kiedy demokraci w Senacie zgodzili się w tym roku na ustawodawstwo łączące pomoc ze sztywniejszymi przepisami dotyczącymi właśnie tego prawa na granicach, Trump to potępił, republikanie od razu je odrzucili. Ja oczywiście od razu mówię, pamiętamy, tam była pułapka w tym prawie, taka, która rzeczywiście wcale niekoniecznie robiła dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, a wręcz przeciwnie. Co więcej, Senat przyjął potem własną ustawę dotyczącą pomocy nadzwyczajnej o wartości 95 miliardów, bez w ogóle żadnych środków migracyjnych i zwiększając presję polityczną na Izbę, żeby to zrobiła to samo. No i właśnie przez tygodnie wiadomość dla Johnsona była właśnie taka sama, czyli przyjąć ustawę Senatu. W obszernych uwagach wygłoszonych w Senacie we wtorek przed głosowaniem tym proceduralnym, bo jeszcze było wcześniej proceduralne, McConnell określił zatwierdzenie przez Kongres pakietu pomocowego testem dla amerykańskiej determinacji, gotowości i chęci przewodzenia. Zgromił właśnie naiwnych swojej partii, krytykując tych, którzy, jak powiedział, pozwolili sobie na fantazję o podniesieniu mostu zwodzonego. Nie dajcie się zwieść, opóźnienie w dostarczeniu Ukrainie broni do obrony nadwątliło perspektywy pokonania rosyjskiej agresji. Wahanie spotęgowało wyzwania, przed którymi stoimy. Dzisiejsza akcja już się spóźniła, ale nasza praca na tym się nie kończy. Zaufanie do amerykańskiej determinacji nie da się odbudować z dnia na dzień. Poszerzanie i uzupełnienie arsenału demokracji nie odbywa się wyłącznie za pomocą magii. Dobry tekst. Jeśli chodzi o reakcje ukraińskie, no to wiemy, prawda, przewodniczący ukraińskiego parlamentu Stefańczuk zamieścił w mediach społecznościowych to zdjęcie, prawda, tam z tymi prawodawcami, z chorągiewkami Ukrainy, co oczywiście spowodowało wściekłość Johnsona, tam zganił, że w Izbie mogą być tylko flagi amerykańskie, nie może być żadnych innych, to pewnie Państwo wiecie. Tutaj natomiast napisał dowód wdzięczności Stanom Zjednoczonym i każdemu członkowi Izby Reprezentantów, który poparł ustawę o pomocy dla Ukrainy. Niecierpliwością czekamy na podobną decyzję Senatu. No i później właśnie Stany Zjednoczone były i pozostają strategicznym partnerem, który staje ramię w ramię z narodem ukraińskim w naszej walce z rosyjskim agresorem, co powiedział Stefańczuk. I tak to mniej więcej wygląda. Więc mamy tak, imperialność jak gdyby Stanów Zjednoczonych została przynajmniej na chwilę uratowana. To po pierwsze, po drugie, wojna na Ukrainie jak sobie trwała, tak będzie trwała dzięki tej pomocy amerykańskiej. Jeśli chodzi o państwo położone w Palestynie, to będziemy o tym opowiadali osobno, więc akurat o tym w tej chwili sensu mówić nie ma. Tajwan też, prawda, i Indo-Pacyfik dostanie swoją niewielką kroplówkę w porównaniu z tamtymi dwoma konfliktami. I w zasadzie tyle, prawda? Mamy wyraźne podziały w partii republikańskiej. To jest coś, co również nawet jeżeli Trump zostanie prezydentem i nie będzie z celi rządził, no to będę ktoś powiedział, że przecież może sam siebie później ułaskawić i tak dalej. To będą, jeżeli coś takiego się stanie, w ogóle jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to będziemy mieli czas precedensów, tak? Potem będą się ludzie w podręcznikach konstytucjonalizmu właśnie uczyć o tych czasach, jeżeli w ogóle do całej tej ta cała sytuacja zakończy się tak, jak się przewiduje, że się zakończy. Ja widziałem, przepraszam, tylko na marginesie Państwu powiem, jakieś takie spekulacje w amerykańskiej prasie właśnie, czy Secret Service będzie siedziała razem z Trumpem. No będą siedzieli razem z nim, no muszą tam siedzieć i go pilnować, szczególnie jak będzie chodził, nie wiem, pod prysznic, więc to są tego typu spekulacje, no ale tak czy inaczej, nawet jeżeli już to wszystko przejdzie w jakiś sposób i Trump na przykład zostanie prezydentem, to on też spotka się właśnie z dużym podziałem w swojej partii. Widać, że trumpistów jest mniej więcej 1/4, jeśli chodzi o skład partii republikańskiej. To wystarcza do blokowania różnych głosowań, różnych układanek, powiedzmy, tak jak teraz widzieliśmy jak widzieliśmy poprzednio no właśnie, jak będziemy być może zaraz obserwowali przy okazji jakiejś próby impeachmentu Johnsona. Natomiast to jest na pewno za mało, żeby rządzić partią. Bo jeżeli zestawimy sobie tych republikanów nietrampowskich plus
plus demokratów, to cały czas Trump nie ma dostatecznej większości, żeby wszystkie przynajmniej swoje pomysły, które ma, przeprowadzać przez izby, więc to też nie będzie może być dosyć chaotyczna prezydentura, jeśli o tym mówimy. Tak? To gdyby miał zdecydowaną większość wśród republikanów, 60-70%, to byłaby sytuacja inna, ale ma w tej chwili takich zdeklarowanych swoich zwolenników fanatycznych, to właśnie do 20, może 25% by zebrał. No dobrze, proszę Państwa, to był temat pierwszy, czyli Stany Zjednoczone trąbią, prawda, wsiadanego i wysyłają swoje dolary na odsiecz, przede wszystkim swojemu przemysłowi obronnemu, ale to, co tam zostanie, jeszcze pożyczą Ukrainie. Natomiast mamy temat drugi. Temat drugi też związany trochę z Rosją, czyli no, więc pośrednio może też z Ukrainą. Otóż, proszę Państwa, wice-Szojgu został aresztowany. Wice-Szojgu, czyli zastępca ministra obrony narodowej Timur Iwanow, został zatrzymany podczas pełnienia obowiązków służbowych, czyli krótko mówiąc w pracy. Został aresztowany już w tej chwili przez sąd, od razu powiedzmy sobie. Zarzut to jest przyjęcie łapówki na szczególną, niedużą skalę podczas wykonywania prac kontraktowych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. On i jego rzekomy wspólnik Siergiej Borodin zostali aresztowani. Jak powiedziała TASS, wiceminister nie przyznał się do winy. Sąd moskiewski Basmannej aresztował wiceministra obrony Timura Iwanowa i właśnie jego wspólnika w sprawie o przekupstwo Siergieja Borodina. Zostali oskarżeni na podstawie części 6 artykułu 290 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, czyli przyjęcie łapówki na szczególnie dużą skalę, maksymalna kara pozbawienia wolności lat 15. Według śledczych pozostający w przyjacielskich stosunkach Iwanow i Borodin zawarli z osobami trzecimi przestępczy spisek w celu otrzymania łapówki w postaci świadczenia usług majątkowych przy kontraktowaniu i podwykonawstwie prac na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak poinformowało właśnie RBC, źródło zaznajomione ze śledztwem, bo to jest RBC akurat informacja, Iwanow został zatrzymany 23 kwietnia o godzinie 17 w swoim biurze. Poza tym jeszcze siły bezpieczeństwa w kilku obwodach Rosji prowadzą przeszukania w związku ze sprawą wiceministra. Również na terenach Krasnodaru i Stawropola są obecni funkcjonariusze FSB. Tutaj w tej sprawie rzekomo jest wiele epizodów. W dochodzeniu przysłuchuje się potencjalnych uczestników działalności przestępczej, którzy składają zeznania. Jak podała TASS, Iwanow nie przyznał się do winy, będzie przebywał w areszcie śledczym w Lefortowie. Co jeszcze można powiedzieć? Oficjalna przedstawicielka Komitetu Śledczego Swietłana Petrenko powiedziała, że prowadzone są czynności dochodzeniowe, innych szczegółów nie podała. Około godziny 13 czasu moskiewskiego Ministerstwo Obrony opublikowało na swojej stronie internetowej zdjęcia posiedzenia zarządu departamentu, na którego czele stał Siergiej Szojgu, w którym uczestniczył Iwanow. No to tak na marginesie to może być początek walnięcia w Szojgu. Sekretarz prasowy prezydenta, czyli znany nam z Pieskow, powiedział, że Putin został poinformowany o zatrzymaniu wiceministra obrony. Po prostu on się dowiaduje ostatni w ogóle, tak? Dodał też, że Szojgu został poinformowany z wyprzedzeniem, tak? To jest dość naprawdę następny. Więc co jeszcze? Według komersanta znowu Iwanow został zatrzymany właśnie przez funkcjonariuszy FSB, doprowadzony do śledczych z Centrali Komitetu Śledczego, którzy właśnie wydali decyzję o postawieniu mu zarzutów w sprawie o przekupstwo. Śledztwo dotyczy właśnie, i że został złożony wniosek o aresztowanie Iwanowa, no to już został rozpatrzony. To już teraz wiemy, bo to z ostatniej chwili była informacja. Materiały w sprawie przeciwko wiceministrowi opierają się na zeznaniach świadków i wynikach działań operacyjnych i są, uwaga, od dawna w fazie opracowania operacyjnego. To podała znowu TASS, powołując się na swoje źródło. Generalnie wsparciem operacyjnym sprawy zajmuje się kontrwywiad wojskowy FSB.
Razem z Iwanowem zatrzymano już kilka osób zaangażowanych w transfer pieniędzy w złożonym łańcuchu pośredników. To znowu podaje Izwiestia i inny rozmówca właśnie powiedział, że już wczoraj wieczorem rozpoczęły się właśnie przeszukania nieruchomości należących do rodziny wiceministra. No, co wiadomo, co możemy powiedzieć o Timurze Iwanowie? Iwanow urodził się w 1975 roku w Moskwie, w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki Obliczeniowej i Cybernetyki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Łomonosowa. W 1997 do 2012 roku pracował w kompleksie paliwowo-energetycznym, w tym w Wydziale Budowy Projektów Nuklearnych Ministerstwa Energii Atomowej. Był wiceprezesem Atomstroj Eksportu i kierował Federalną Państwową Instytucją Budżetową Rosyjska Agencja Energetyczna Ministerstwa Energetyki Rosji. Się oni to nazywają energii, prawda? W latach 2008-2012 roku był doradcą ministra energetyki Rosji w czasach, kiedy tym ministrem był Siergiej Szmatko. W 2012 roku Iwanow był również wiceprzewodniczącym rządu obwodu moskiewskiego. Tutaj gubernatorem regionu był właśnie wtedy Siergiej Szojgu, tak? Tak, Priceta Prawительstwa, tak jest. Co więcej, no, Iwanow dołączył do Ministerstwa Obrony w 2013 roku, objął wtedy stanowisko też dyrektora generalnego Obronstroju i jednocześnie kierował Główną Dyrekcją Rozmieszczenia Wojsk. Czy jak Państwo się domyślacie, te tekturowe kamizelki kuloodporne, czy ten pancerz aktywny robiony z piasku, to jest właśnie pewnie autor między innymi i on ma tutaj te wielkie zasługi dla obronności Ukrainy. W każdym razie 3 lata później, w maju 2016 roku, dekretem prezydenta Iwanow został mianowany wiceministrem obrony. Tutaj następnie Iwanowowi udało się wykonać kilka zadań o szczególnym znaczeniu, o których poinformowano Putina. Na przykład w 2014 roku jego firma w 3 miesiące zbudowała prezydencką szkołę kadetów w Sewastopolu, a w 2015 roku zakończyła budowę Patriot Park. Po powołaniu wiceministra do zakresu obowiązków, po powołaniu na wiceministra do zakresu obowiązków Iwanowa należało organizowanie zarządzania majątkiem, zarządzanie planowaniem zakupu towarów, czyli wykonywanie prac, świadczenie usług na zamówienia obronne państwa, kwestie budowy, przebudowy i remontu obiektów dla potrzeb resortu obrony. Nadzorował także budowę kosmodromu w Stocznej. Tutaj jest tak, okazuje się, że rodzina Timura Iwanowa okazała się najbogatszą rodziną w Ministerstwie Obrony. Wraz z żoną w 2016 roku zarobił już prawie 70 milionów rubli. W sumie w 2019 roku Forbes zamieścił Iwanowa na liście najbogatszych urzędników bezpieczeństwa Rosji. W 2018 jego dochody wynosiły 136 milionów rubli, jego rodziny. Czyli to w sumie wychodzi, zdaje mi się, tutaj kalkulator pokazuje $1,5 miliona, nie wiem czy dobrze przeliczone. W każdym razie dane o dochodach wiceszefów MON już później, po 2020 roku, zostały utajnione ze względu na ustawę o ochronie państwa, sędziów, funkcjonariuszy organów ścigania i organów regulacyjnych. Iwanow został odznaczony Orderem Zasługi dla Ojczyzny 3 i 4 stopnia, medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny 1 stopnia i posiada tytuł Zasłużonego Budowniczego Rosji. W 2022 roku został objęty sankcjami USA i Unii Europejskiej, ale jeśli się okaże, że te jego przekręty doprowadziły do tak znaczących problemów armii rosyjskiej, jak można podejrzewać, to może dostanie jeszcze bohatera Ukrainy na koniec, prawda? No dobrze, w razie mamy tą sytuację, to są wszystko najnowsze informacje, w związku z tym one się mogą zmieniać. Na razie wiadomo do tej pory, czyli do godziny 11 czasu warszawskiego, tyle. Proszę Państwa, to jest temat drugi, niezwykle wdzięczny, pokazujący, że to jest po prostu pewien aspekt kulturowy na wschodzie, prawda? Im dalej na wschód i południe, tym jakby korupcja jest coraz bardziej wbudowana w tkankę po prostu życia społeczno-polityczno-gospodarczego.
Proszę Państwa, mamy teraz, czyli nie tylko Ukraina, tak, żeby nie było. Teraz mamy kolejny punkt. To jest punkt ważny, ponieważ dzieje się bardzo dużo w tej chwili w Pakistanie. Takie dosyć duże zamieszanie polityczno-wojskowe. Tam dochodzi do jakichś przełomów. Warto to się temu przyjrzeć. Zresztą tam giełda wystrzeliła podobno pod sufit właśnie wczoraj, między innymi ze względu na cały szereg różnych umów, które zostały popodpisywane. Te umowy rzeczywiście są bardzo optymistyczne dla gospodarki pakistańskiej z jednej strony, a z drugiej strony będziemy mieli jeszcze jeden sygnał niepokojący, ale to zaraz sobie o nim opowiemy na końcu. Proszę Państwa, federalny minister planowania i rozwoju Ahsan Iqbal ogłosił we wtorek, że Arabia Saudyjska zainwestuje w Pakistanie 5 miliardów dolarów, dodając też, że administracja Islamabadu stara się również zabezpieczyć inwestycje z innych państw Zatoki Perskiej w celu, jak powiedział, wzmocnienia gospodarki narodowej. Powiedział też, że w obliczu wyzwań gospodarczych Pakistan aktywnie stara się przyciągnąć inwestycje zagraniczne i w zeszłym roku powołał w tym celu specjalną radę do spraw ułatwień inwestycyjnych. To jest taki hybrydowy organ cywilno-wojskowy. Jak jest w tym armia, będzie to efektywne. Armia jest u nich tam państwem w państwie. Ten SIFC, prawda, utworzono, żeby służyć jako okno dla wszystkich zagranicznych działań inwestycyjnych, oferując uproszczoną i bardziej bezpośrednią drogę dla międzynarodowych inwestorów zainteresowanych różnymi sektorami, czyli nie trzeba płacić miliona łapówek po drodze, takimi jak górnictwo, rolnictwo, energia, technologie informacyjne i produkcja obronna, czyli wystarczy raz. Zadaniem organu jest wyeliminowanie wąskich gardeł proceduralnych, no właśnie o nich mówimy, przyspieszenie reform politycznych i stworzenie korzystniejszego klimatu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem państw Zatoki Perskiej. Tutaj premier właśnie Shehbaz Sharif wkrótce złoży wizytę w Arabii Saudyjskiej, właśnie po tym, kiedy pojawiła się właśnie informacja o tych 5 miliardach dolarów. Po tym nastąpi oczekiwana wizyta saudyjskiego księcia koronnego Mohammada bin Salmana w Pakistanie. To w oficjalnym oświadczeniu. Iqbal wydał oświadczenie podczas przemówienia na szczycie biznesowym w Islamabadzie. Wspomniał też, że trwają rozmowy w tej chwili ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem i Katarem na temat kolejnych inwestycji w Pakistanie. Generalnie minister planowania powiedział, że jeśli Pakistanowi uda się zwiększyć swój eksport do 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 7 do 8 lat, osiągnie wtedy znaczący wzrost gospodarczy. Utrzymywał też, że Pakistan może stać się gospodarką o wartości 2 bilionów dolarów do 2047 roku przy 7% wzroście PKB, dodając, że może również osiągnąć poziom 3 bilionów, utrzymując 9% wzrost. A jak 50% to w ogóle nie wiadomo co. No ale tak czy inaczej to są inwestycje, które na pewno służą, czy jak Państwo wiecie, Pakistan miał bardzo trudną sytuację gospodarczą, bardzo trudną sytuację finansową, to te zastrzyki właśnie z państw ościennych tak naprawdę ratowały budżet, no ale teraz już jest po wyborach, wiadomo, że armia łamane przez partie związane z armią rządzą, skończył się okres niepokojów wewnętrznych, w związku z tym inwestorzy mogą już w tej chwili trafiają do dużo stabilniejszego kraju. Reszta oczywiście kwestii dotyczących bezpieczeństwa to jest odrębna sprawa, no ale Saudyjczycy widać 5 miliardów dolarów to jest pierwsza transza. Natomiast druga informacja, otóż w tym samym czasie Pakistan i Chiny podpisują we wtorek cały zestaw protokołów ustaleń, prawda, czyli MOU. Te MOU dotyczą bardzo różnych dziedzin, bo dotyczą skutków powodzi, likwidacji skutków powodzi, technologii informacyjnych, komunikacyjnych oraz rozwoju. Porozumienie zostało podpisane podczas spotkania wysokiego szczebla delegacji Chińskiej Agencji Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej, czyli CITIC-a, pod przewodnictwem Luo Zhaoyi z premierem Shehbazem Sharifem. Protokoły ustaleń dotyczyły usuwania skutków powodzi, technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologii Yunkao w celu przeciwdziałania erozji gleby i pustynnieniu oraz planowania współpracy rozwojowej między Chinami a Pakistanem w latach 2024-2028. Tutaj państwowe radio powiedziało, witając delegację, premier powiedział, że Chiny są najbardziej zaufanym przyjacielem Pakistanu. Już nie są Stany Zjednoczone, proszę zwrócić uwagę, i docenił niezachwiane wsparcie Chin dla Pakistanu.
Powiedział, uznając kluczową rolę CITES we wzmacnianiu rozwoju gospodarczego Pakistanu, premier szczególnie pochwalił za jej istotne wsparcie podczas powodzi w 2022 roku. No, przypomina się, że w 2022 ulewy wezbrały w rzekach i w pewnym momencie zalały 1/3 Pakistanu, zabijając prawie 2000 osób. Również spowodowały szkody w wielkości 30 miliardów dolarów, których Pakistan cały czas próbuje się odbudować. No, ja byłem po powodzi w Pakistanie, to wygląda tak, że po prostu tam ta woda stoi, tak? Tam nikt się nie zajmuje w ogóle jakimś odsączanym, nie wiem, drenowaniem i tak dalej. Więc tam, gdzie były pola, mamy w tej chwili ładne jeziorka. Może można tam ryż sadzić, ale nic więcej. Więc to jest ogromny problem, bo po prostu tam te rzeki są oczywiście nieregulowane i nikt się nie zajmuje, zresztą co więcej, skutkami poprzedniej powodzi sprzed 10 lat, prawda, się nikt nie zajmuje, więc tym bardziej co z tymi. Więc tutaj Chińczycy mają w tym pomagać. Premier również był właśnie świadkiem porozumień w sprawie utworzenia Centrum Pierwszej Pomocy w Beludżystanie oraz protokołu o współpracy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach globalnej inicjatywy rozwoju. Powiedziano, te umowy oznaczają pogłębienie współpracy między Pakistanem a Chinami w różnych sektorach. Pekin był, czy przypomina się, w ostatnich latach jednym z najbardziej wiarygodnych partnerów zagranicznych Islamabadu. Chętnie udzielał pomocy finansowej, no, po to, żeby ratować gospodarkę znajdującego się w permanentnym kryzysie gospodarczym sąsiada. Zresztą w lipcu ubiegłego roku Chiny udzieliły Pakistanowi refinansowanie pożyczki o wartości prawie 2,5 miliarda dolarów na 2 lata. No i oczywiście podpisały w sumie cały szereg porozumień w ramach jedwabnego szlaku, prawda, które tutaj akurat w sumie na całym świecie prawie 2 biliony dolarów do tej pory, z czego miliardy właśnie przeznaczono, dokładnie około 60 miliardów przeznaczono na projekty infrastrukturalne w Pakistanie. To jest, natomiast od razu powiedzmy sobie, że mamy jeszcze jedną informację, ja będę to rozwijał, także dzisiaj tylko zasygnalizuję, że Stany Zjednoczone po raz kolejny zagroziły sankcjami Pakistanowi, tym razem w związku z realizacją porozumień naftowych między Iranem i Pakistanem, ponieważ Iran, no dobrze, to już będę opowiadał osobno, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa, w każdym razie taki sygnał się w tym samym czasie pojawił. W związku z tym, że Pakistan właśnie chce kupować ropę i gaz z Iranu, natomiast nie realizuje kontraktu ze swojej strony, nie realizował w obawie przed sankcjami. Jak zaczął realizować, to Amerykanie się odezwali. No i mamy ciąg dalszy, szczególnie w obecnych czasach, prawda, wiadomo, że Amerykanie są wyczuleni na wszystko to, co dzieje się z Iranem. A z drugiej strony Pakistan musi płacić wielkie kary, bo zrywa kontrakt, gdzie tak naprawdę nie ma międzynarodowych sankcji, prawda, czy nie realizuje właściwie kontraktu. Ale to jest, jak mówię, to jest na osobną opowieść, musiałbym o całym tym projekcie opowiedzieć, bo to jest epopeja już wieloletnia. Proszę Państwa, to mieliśmy Pakistan i inwestycje w Pakistanie, idziemy jak burza. Kolejny temat mamy, otóż Armenia, Azerbejdżan. Państwo prosiliście, żeby wrócić do Armenii i Azerbejdżanu i rzeczywiście możemy wrócić. Otóż wczoraj rozpoczął się historyczny krok, jakby nie było. Armenia i Azerbejdżan rozpoczęły we wtorek pracę nad wytyczeniem granic, czyli delimitacją granicy, i po latach konfliktu ta granica między Armenią i Azerbejdżanem nabierze ostatecznego kształtu. To zresztą obie stolice ogłosiły jednocześnie we wtorek właśnie, że rozpoczęły pracę na granicach w ramach wysiłków normalizujących sytuację między krajami. W zeszłym miesiącu premier Armenii Paszynjan zgodził się na żądania Baku dotyczące zwrotu 4 przygranicznych wiosek, które były częścią Azerbejdżanu, wtedy kiedy Azerbejdżan był częścią Związku Radzieckiego. W zeszłym tygodniu oba kraje potwierdziły, że poczynią postępy w wytyczaniu granic na tym obszarze w oparciu o mapy z czasów radzieckich. We wtorek właśnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obu krajów ogłosiły rozpoczęcie prac delimitacyjnych w terenie. Azerbejdżan oświadczył, że grupy ekspertów wyjaśniają współrzędne w oparciu o badania geodezyjne terenu, natomiast Armenia wykluczyła przyniesienie jakichkolwiek części suwerennego terytorium Armenii do Baku w wyniku wyznaczenia granic.
Po ogłoszeniu tej informacji w Armenii wybuchły demonstracje. Dziesiątki protestujących zablokowały kluczową autostradę Armenia-Gruzja w kilku miejscach, w tym w pobliżu jeziora Sevan i miasta Nojemberian w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. 4 opuszczone osady, które mają zostać zwrócone Azerbejdżanowi, to jest Dolna Askipara, Beganis Ayrum, Keirimli i Gizali Hadżili, prawdopodobnie tak to się czyta, które zostały przejęte przez siły ormiańskie w latach 90., zmuszając etnicznych mieszkańców, etnicznych Azerów do po prostu ucieczki. Obszar ten ma strategiczne znaczenie dla śródlądowej Armenii. Kilka małych odcinków autostrady do Gruzji, kluczowych dla handlu zagranicznego kraju, mogłoby trafić na terytorium, które zostanie zwrócone Azerbejdżanowi. Więc wyznaczona granica będzie przebiegać także w pobliżu głównego rosyjskiego gazociągu, a obszar ten ma również dogodne pozycje militarne. Paszynian nalegał na konieczność rozwiązania pozostałych sporów granicznych z Azerbejdżanem, żeby uniknąć nowej wojny. W ubiegłą sobotę oczywiście, powiedział, że rosyjscy strażnicy graniczni stacjonujący na tym obszarze od 1992 roku zostaną zastąpieni przez żołnierzy Armenii. Powiedział, rosyjska Straż Graniczna wycofa się z tego obszaru, a strażnicy graniczni Armenii i Azerbejdżanu będą współpracować w celu samodzielnego ostrzeżenia granicy państwowej. Nazwał także wytyczenie granic znaczącą zmianą w terenie, ponieważ oba kraje mają teraz granice, a nie linię styku, co jest oznaką pokoju. Przypomina się oczywiście w tym samym kontekście, że zeszłej jesieni wojska azerbejdżańskie odbiły Karabach z rąk ormiańskich separatystów w błyskawicznej ofensywie, która zakończyła krwawy, trwający 30 lat konflikt. Czyli widzicie Państwo, to jest jeden ze sposobów zakończenia konfliktu, po prostu ktoś wygrywa i tyle. Chociaż zarówno Paszynian, jak i prezydent Azerbejdżanu Alijew twierdzą, że szersze porozumienie pokojowe jest ich w zasięgu, to cały czas tak naprawdę, gdybyście Państwo obserwowali te informacje, to tak mamy od euforii, prawda, już jest pokój, przyjaźń i generalnie wytyczamy do granicy, aż do kolejnej informacji, incydenty, strzelaniny, prawda, i kraje na granicy wojny, tak? To jest taka huśtawka, cały czas tam ma miejsce. Przemawiając we wtorek w Baku, Alijew powiedział, że jego kraj i Armenia są bliskie podpisania porozumienia pokojowego. Powiedział, jesteśmy tego bliscy jak nigdy dotąd. Teraz mamy wspólne zrozumienie, jak powinno wyglądać porozumienie pokojowe. Musimy zająć się szczegółami. Generalnie też przypomina się, że we wtorek, czyli wczoraj, Azerbejdżan zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o dalsze rozpatrywanie sprawy oskarżającej Armenię o przeprowadzenie kampanii czystek etnicznych, co generalnie dotyczy oczywiście tych czystek etnicznych jeszcze w Górskim Karabachu. Również Armenia i Azerbejdżan zwróciły się właśnie do MTS-u, no właśnie, w jakiej sprawie? Pierwsza sprawa to jest właśnie to, że setki tysięcy Azerów uciekło ze swoich domów w Karabachu i jego okolicach w latach 90., a teraz właśnie w latach po 2020 sytuacja uległa odwróceniu. Więc znowu Armenia zwróciła się wcześniej, czyli w poniedziałek, zwróciła się do MTS-u o odrzucenie sprawy wniesionej przez Azerbejdżan, w następstwie złożonego tydzień wcześniej wniosku Azerbejdżanu o oddalenie sprawy wniesionej przez Armenię, tak? I ostateczne generalnie procedowanie przez MTS oczywiście zajmie przynajmniej kilka lat, już nie mówiąc o tym, że oczywiście MTS po wydaniu wyroku może co najwyżej wysłać tę sprawę do Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu ewentualnego wyeksekwowania tego, gdyby się rzeczywiście coś udało ustalić. Tutaj to już nie ma nawet specjalnie znaczenia, te dwie sprawy przed MTS-em, bo one będą jeszcze długotrwałe. Tam jest również oskarżenie o rasizm wobec Azerbejdżanu, prawda, gloryfikowanie rasizmu wobec Ormian i tak dalej. To jest oczywiście, chodzi o naruszanie słynnej konwencji, prawda, CERT, prawda, czyli eliminacji wszelkich form rasizmu i dyskryminacji i tak dalej. Ale najważniejsza wiadomość na pewno jest taka, rozpoczęły się już prace wytyczające granice w terenie, wytyczające granice między Azerbejdżanem i Armenią, co się nie podoba oczywiście wielu mieszkańcom Armenii.
Tak? Dobrze, proszę Państwa, tutaj zostawiamy na razie Azerbejdżan i Armenię. Oczywiście Państwo, proszę bardzo, jest informacja. Natomiast mamy kolejny temat tym razem niewojenny, bardzo ciekawy. Otóż to jest tak, że w tej chwili podczas poniedziałkowej jeszcze wizyty prezydenta Erdogana w Bagdadzie Irak i Turcja podpisały ponad 20 memorandów na temat różnego rodzaju spraw dwustronnych, w tym współpracy kulturalnej, rolniczej, edukacji, zdrowia itd., ale najważniejsza umowa została podpisana również z udziałem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest projekt, który dotyczy projektu, który nazywa się Droga Rozwoju, prawda, Development Road. To jest bardzo ciekawy projekt, znaczy w przeciwieństwie do tych wszystkich innych, projekt naprawdę geostrategiczny. Projekt, który uwzględnia, powiedzmy sobie, perspektywę wybuchu dużej wojny w Zatoce, więc tutaj dlatego to też możemy śledzić. To jest projekt linii kolejowych i autostrad, mający długości ponad 1200 km, które się rozciągają od portu Grand V w Basrze przez Diwaniję, Nadżaf, Karbale, Bagdad, Mosul, aż do granicy z Turcją. Celem tego projektu jest zapewnienie dostępu drogowego i kolejowego od granicy tureckiej do portów w Mersin i dalej do Europy przez Stambuł. Czyli krótko mówiąc, państwo irackie słusznie uznaje, że należy gwałtownie tworzyć metody dywersyfikacji handlu w takiej sytuacji, jakby na przykład jakaś cieśnina Ormus stała się nieprzepływna, tak, z jakichś powodów nie do końca znanych. No więc ten projekt Drogi Rozwoju, według oficjalnych oczywiście komunikatów, ma poprawić stosunki handlowe między Turcją i Irakiem, zwiększy również wolumen handlu z krajami sąsiadującymi. Tutaj prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Dostawców Usług Transportowych i Logistycznych tureckiego powiedział, dokonują się istotne zmiany w projekcie Drogi Rozwoju, która połączy Zatokę Basra z Europą przez Turcję. Oficjalna wizyta prezydenta Erdogana w Iraku po 13 latach przerwy jest ważnym krokiem na drodze rozwoju. Podczas tej wizyty podpisano porozumienie o wspólnej współpracy w sprawie projektu Drogi Rozwoju między Turcją, Irakiem, Katarem, Republiką Południowej Afryki i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, dodał. Zwrócił również uwagę, że wizyta Erdogana była kluczowa także dla nakreślenia mapy drogowej Drogi Rozwoju. To wszystko oczywiście pisze o tym Anadolu. Podkreślił, że projekt, który oddziałuje na rozległy region od Europy po kraje Zatoki Perskiej, generuje obopólne korzyści, stanowi ważną szansę na konwergencję historii, kultury, wspólnych zdobyczy. Ta konwergencja, historii, kultury, to oczywiście chodzi o tworzenie państwa osmańskiego, którego Irak był częścią tutaj w ramach właśnie takiego nowego jedwabnego szlaku. Poza tym ocenił właśnie też bezpośredni wpływ ostatnich wydarzeń geopolitycznych na sektor logistyki. Powiedział właśnie, wojna rosyjsko-ukraińska po pandemii, ataki Izraela na państwa położonego w Palestynie na Gazę i cały algorytm się już wzbudził. Zamknięcie kanału Sueskiego, bieżące wydarzenia na Bliskim Wschodzie skłaniają tych właśnie branżę do poszukiwania nowych rozwiązań. To jest wielki ratunek dla branży logistycznej. Utworzenie alternatywnej trasy w ramach projektu przyczyni się do rozwiązania problemów gospodarczych. Projekt Drogi Rozwoju poprawi również stosunki handlowe między Turcją i Irakiem, zwiększy wolumen handlu z krajami sąsiednimi. Po realizacji projektu wzrosną także przychody z transportu tranzytowego, znacząco poprawi się wymiana handlowa między wschodem i zachodem, skrócą się także czasy tranzytu. Tym samym projekt zmniejszy koszty logistyki. Zobaczcie Państwo, gdyby była jeszcze druga taka nitka, na przykład od Iraku przez Iran, Pakistan do Chin, to w zasadzie mieliby już taki prawdziwy jedwabny szlak, dosyć odporny na potencjalne wojny w okolicach, tak? Generalnie tutaj wskazuje się, że dzięki projektowi Irak i Turcja chcą skrócić czas podróży między Azją i Europą i stać się węzłami tranzytowymi. Oczekuje się, że tutaj największy kort, znaczy, że w ogóle ten cały projekt przewyższy i jak gdyby wygra logistycznie z największym portem logistycznym na Bliskim Wschodzie, czyli Jebel Ali w Dubaju.
Tutaj ma być ten port, który ma mieć 90 miejsc do cumowania, ma zostać ukończony w 2025 roku. Jebel Ali ma 67, prawda, miejsc tylko. I projekt jest również postrzegany jako alternatywa w przypadku ewentualnych konfliktów lub wojen regionalnych, ponieważ chiński jedwabny szlak nie przebiega bezpośrednio przez Irak. Zresztą chiński jedwabny szlak, powiedzmy sobie, zakładając przejazd przez Rosję, Ukrainę aż do Europy Zachodniej, troszeczkę się jakby zdezaktualizował. Szacuje się, że po zakończeniu projektu przesyłka, która obecnie transport jej zajmuje 45 dni, jeżeli płynie to wokół przylądka Dobrej Nadziei, albo 35 dni przez Morze Czerwone, prawda, czyli przez Suez, będzie realizowana w ciągu zaledwie 25 dni. Tutaj właśnie ten przewodniczący tego stowarzyszenia logistycznego powiedział też, że projekt Droga Rozwoju będzie początkiem istotnego kroku w kierunku rozwoju regionalnego, wzmacniania więzi handlowych, społecznych i kulturalnych oraz oczekuje się, że zaowocuje w tym procesie nową współpracą. No ale to największe wrażenie robi to, że będzie można coś dostarczyć z Zatoki w ciągu 25 dni do Europy, a nie 35 przez Morze Czerwone, na którym grasują Huti, przez Zatokę Ormus, na którym grasują Amerykanie i Irańczycy, no a tutaj po drodze no to grasują co najwyżej Kurdowie, którzy mogą tam mocno poprzeszkadzać w transporcie tych towarów, jeżeli będą mieli taką fantazję, bo to akurat idzie przez te tereny właśnie kontrolowane przez PKK, więc ciekawe jak sobie z tym Irak i Turcja poradzą. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Obiecywałem, że kiedyś, że wrócę do Argentyny, jak będzie jakiś pretekst, więc właśnie jest pretekst. Wracamy na chwilę do Argentyny. W Argentynie mamy wielkie demonstracje we wszystkich miastach, publiczne protesty, w sumie bierze w nich udział ponad 2 miliony studentów rzekomo, chociaż nie wszyscy czynnie, nie wszyscy na ulicach. To jest protest przeciwko oszczędnościom budżetowym w publicznym szkolnictwie wyższym. Jest to prawdopodobnie, jak wskazują media, największa mobilizacja w Argentynie od początku rozpoczęcia prezydentury przez Javiera Milei. Setki tysięcy ludzi, studentów przede wszystkim, ale nie tylko, demonstrowało we wtorek, czyli wczoraj, w całym kraju, żeby bronić, jak mówili, wolnych uniwersytetów publicznych oraz potępić politykę oszczędności rządu prezydenta, który objął, jak Państwo pamiętacie, władzę w grudniu 2023 roku, który ma dosyć oryginalne pomysły społeczno-gospodarcze. W Buenos Aires demonstracja według policji zgromadziła około 150 tysięcy osób, czyli jak Państwo wiecie, trzeba teraz to pomnożyć, dodać 1 0 i tyle pewnie według organizatorów. I tak właśnie, i pół miliona według Uniwersytetu w Buenos Aires. Związek Nauczycieli zgłosił 1 milion demonstrantów w całej Argentynie. Co więcej, zmobilizowano demonstracje w 60 publicznych uniwersytetach w kraju, do których dołączyły również prywatne instytuty. W Kordobie, w centrum siedzibie najstarszego uniwersytetu w kraju, założonego na początku XVII wieku, demonstracja zgromadziła dziesiątki tysięcy ludzi. Generalnie w dość świątecznej atmosferze studenci wymachiwali właśnie książkami, potępiali brutalne ataki na uniwersytet. Generalnie chodzi oczywiście o zmniejszenie finansowania. Przypomina się, że uczelnie publiczne w Argentynie przyjmują ponad 2,2 miliona studentów i twierdzą, że są w sytuacji zagrożenia budżetowego, ponieważ rząd zdecydował się utrzymać na rok akademicki 2024 budżet z roku 2023 pomimo inflacji wynoszącej 288% w ciągu 12 miesięcy, jako właśnie część oszczędności budżetowych, ponieważ Milei powiedział, że dąży do zerowego deficytu pod koniec roku i chce zdławić inflacji. To jednakowoż oznacza dla wielu instytucji zagrożenie paraliżem, w tym właśnie tego Uniwersytetu Buenos Aires, UBA, które na przykład musiało już w tej chwili wdrożyć oszczędności
takie jak na przykład nie oświetlać w ogóle części wspólnych, wyłączyć windy, skrócić godziny pracy biblioteki i tak dalej. Notabene Wydział Nauk Ścisłych UBA, który dostał Nagrodę Nobla w 1984 roku, znaczy jeden z jego chyba absolwentów, ustanowił taki licznik online do dnia wyczerpania pieniędzy. No więc wczoraj zostało mu pieniędzy na 37 dni funkcjonowania. Dokładnie 37 dni, 9 godzin i 15 minut. To akurat w czasie tej demonstracji pokazywano. Do protestu dołączyło również centrum związkowe, a także radykalne organizacje lewicowe. Tutaj, co zresztą spowodowało, że urzędnicy rządowi zaczęli oskarżać tutaj wszystkich tych demonstrantów, że jest to polityczna demonstracja przeciwko władzy wykonawczej. Milei zresztą dolał oliwy do ognia, mówiąc, że właśnie publiczne uniwersytety są gniazdami lewicowej indoktrynacji. No, wspólna sprawa, prawda, Buenos Aires, Nowy Jork, bo zaraz, jak rozumiem, będzie, ja jeszcze teraz nie wiem, czy tak się dzieje, bo akurat jak nagrywam, to tego nie widzę, nie mam podglądu w tej chwili na żywo, ale zdaje się, planowane jest również pacyfikację przy pomocy nawet Gwardii Narodowej, już niektórzy grozili tych demonstracji na uniwersytetach amerykańskich, gdzie tam ten protest się rozlewa, chociaż w porównaniu z tym, co jest Buenos Aires, to tam siedzą sobie w namiotach i próbują robić jakąś rekreację Majdanu, więc na razie nic się nie dzieje, no ale tutaj w Argentynie się dzieje więcej, w Stanach Zjednoczonych mniej, ale mają lepsze publicity, prawda, ci demonstranci w Stanach Zjednoczonych, czy właściwie ta sprawa demonstracji. Tutaj mamy, jeśli chodzi jeszcze o Argentynę, podsekretarz stanu do spraw uniwersytetów Alejandro Alvarez ostrzegł demonstrantów i ich zwolenników. Pozwolę im robić co chcą, ale dopóki Javier Milei jest prezydentem, publiczne pieniądze, które trafiają na uniwersytety, będą kontrolowane. Ustanawiamy inspekcję i kontrolę, która do tej pory nie istniała. Rzecznik prezydenta Adorni powiedział, że argentyńska edukacja publiczna była w przeszłości światłem w Ameryce, ale od dziesięcioleci uniwersytet miał poważne problemy, spadające wskaźniki ukończenia studiów. Nie możemy kwestionować 200 lat historii, nawet przy bardzo niskim budżecie UBA należy do 3 najlepszych uniwersytetów w Ameryce Łacińskiej. Adorni powiedział, że zawarcie umowy o dwukrotnym podwyższeniu kosztów operacyjnych uczelni, czyli plus 70% w marcu i plus 70% w maju. Powiedział, że daleko temu do stopy inflacji, ale jest to w tej chwili regulowana dyskusja, tak? Że jest prowadzona dyskusja i tutaj zapowiedział też, że no nie ma co oczekiwać jak rozwiązania po stronie zwiększenia wydatków publicznych. To zresztą powiedział też Milei w telewizji publicznej. Powiedział też, że dzięki oszczędnościom właśnie będzie nadwyżka budżetowa w pierwszym kwartale, która jest bezprecedensowa od 2008 roku, czyli pochwalił się, że plan działa. Powiedział, wszystkie nasze problemy są rozwiązywane dzięki lepszej edukacji uczelniom publicznym. Edukacja nas ratuje, czyli wolnymi. Wzywamy społeczeństwo argentyńskie do obrony, prawda? I to jest jak gdyby na razie konkluzja. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, tak? Bo przecież te demonstracje nie są ostatnimi. Także mamy radykalne oszczędności prezydenta, który próbuje ratować budżet, i mamy z drugiej strony uczelnie, które mówią, że za chwilę się po prostu zamkną i przestaną działać, bo kończy im się w ciągu miesiąca budżet na ten rok. Proszę Państwa, kolejny temat, tak? To są tematy, które trochę pospadały, bo ostatnio mieliśmy dużo różnych innych rzeczy do omówienia, no ale musimy o tym powiedzieć. Otóż mamy wygraną Chin na Malediwach, tak to można określić. Znaczy tak to powiedzmy sobie określają komentatorzy. Otóż wynik wyborów wykazuje poparcie dla polityki Muizzu. Tak, w poniedziałek Chiny przekazały gratulacje z powodu wielkiego zwycięstwa czy miażdżącego zwycięstwa odniesionego przez Ludowy Kongres Narodowy PNC prezydenta Malediwów Mohameda Muizzu, który zdaniem części chińskich ekspertów jest korzystnym dla sprawnej realizacji bieżącej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Zauważono, że przyczyni się to pozytywnie do przyszłego rozwoju stosunków Malediwy-Chiny, zwiększając pewność w stosunkach dwustronnych. Oczywiście
projaki jest oczywiste, prawda? To wynika już z tego samego tytułu. Niektórzy eksperci zauważyli, że niektóre zachodnie i indyjskie media uważnie obserwowały te wybory i tutaj ostrzegają przed rosnącymi wpływami Chin w regionie Indo-Pacyfiku. W rzeczywistości, jak twierdzą Chińczycy znowu, wynik wyborów wskazał, że Malediwy mają większą potrzebę rozwoju gospodarczego, a nie angażowania się w konflikty geopolityczne. No tak na marginesie, to ja Państwu powiem, że to jest element tej dyskusji, której zresztą też chętnie biorę udział. Jednak ta taktyka chińska po prostu jest bardzo skuteczna. Właśnie dokładnie tak wyglądająca. Oni po prostu w każdy kolejny kraj na Indo-Pacyfiku są w stanie bez żadnego problemu kupić swoimi tanimi inwestycjami, tanimi kredytami, krótko mówiąc, tym, co jest u nich dostępne, a normalnie na rynku zachodnim jest po prostu fizycznie dla tych krajów niedostępne. Znowu Amerykanie, Hindusi nie są w stanie konkurować z Chińczykami, ponieważ musieliby zmieniać swój własny system polityczny, prawda, tworzyć jakieś super specjalne reguły dla na przykład finansowania inwestycji w tych krajach Indo-Pacyfiku, co jest w warunkach amerykańskich bardzo trudne. W warunkach indyjskich chyba też oni, zresztą Hindusi nie mają ewidentnie doświadczeń w tego typu konkurencji, także oni się raczej w tym nie liczą. No ale wróćmy jak gdyby do Malediwów. Jak podaje lokalny serwis informacyjny Sun Online, 200 000 osób głosowało w niedzielnych wyborach parlamentarnych, 326 kandydatów ubiegało się o 93 mandaty w zgromadzeniu parlamentarnym. No i ta PNC, prawda, zdobyła 68 mandatów, czyli ponad 2/3 w parlamencie Malediwów. Wybory również były komentowane szeroko w mediach zachodnich, w mediach indyjskich. Tutaj właśnie Reuters przypomniał, że wybrany w zeszłym roku Muizu zobowiązał się położyć kres polityce kraju, które miało hasło wcześniej najpierw Indie, co miało zagrozić stosunkom właśnie z Indiami. Indyjskie media zwróciły uwagę, że głosowanie jest postrzegane jako kluczowy sprawdzian dla planu Muizu, zakładającego kontynuację zacieśnienia współpracy gospodarczej i obronnej z Chinami oraz gwałtowne odejście od tradycyjnego sojusznika, czyli od Indii. Jak Państwo pamiętacie, w ogóle on dochodził do władzy właśnie pod hasłami wyrzucenia wojsk indyjskich, które tam akurat krzywdy żadnej nikomu nie robiły, ale były, tak? Tutaj jeżeli chodzi o chińskie komentarze, to tutaj specjaliści chińscy mówią, przed wyborami partia opozycyjna kontrolowała parlament, więc prezydentura Muizu stanęła w obliczu znacznych nacisków i wyzwań. Teraz miażdżące zwycięstwo wyborcze znacznie wzmacnia mandat prezydencki Muizu, co jest korzystne dla sprawnej realizacji jego obecnej polityki wewnętrznej i zagranicznej i że również przyczyni się to pozytywnie do dalszego rozwoju stosunków Malediwy-Chiny, no bo już nie będzie tej przeszkody. Tutaj Wang Wenbin na konferencji prasowej powiedział: gratulujemy Malediwom udanych wyborów parlamentarnych i w pełni szanujemy wybór narodu Malediwów. Chiny są gotowe współpracować z Malediwami, aby kontynuować tradycyjną przyjaźń, rozszerzać wymianę i współpracę w różnych dziedzinach, pogłębiać kompleksowe partnerstwo strategiczne między Chinami i Malediwami oraz przyspieszyć budowę społeczności chińsko-malediwskiej mającej wspólną przyszłość, aby zapewnić większe korzyści naszym dwóm narodom, powiedział Wang. Te wybory na Malediwach też właśnie wskazują na większą potrzebę rozwoju gospodarczego, a nie wikłania się w konflikty geopolityczne. No, mamy generalnie, właśnie według doniesień mediów, Muizu oświadczył, że po 10 maja żaden indyjski personel wojskowy, w tym personel cywilny wojskowy, czy te pracujący dla wojska, nie będzie wpuszczony już do Malediwów. Również Muizu oskarżył swojego poprzednika, prezydenta Mohameda Soliha, o działanie zgodne z wytycznymi zagranicznego ambasadora, bez określenia, o jaki kraj lub dyplomatę chodzi. To jakby u nas to trzeba było, też by nie było wiadomo, którego, bo mamy tyle tych ambasad, że to trudno jest powiedzieć, który tak naprawdę dzwonił ostatni. No ale w każdym razie widzicie Państwo, na Malediwach oni mają takie piękne krajobrazy, taki piękny klimat i tak samo ambasady, prawda, każą urzędnikom robić różne rzeczy. Więc to się, jak widać, nie zmienia. Tutaj bardzo, jeżeli chodzi o stanowisko Muizu, to ono jest po prostu bardzo jasne. On chce jak gdyby utrzymania, czy też nawiązania bliskiej współpracy, głównie gospodarczej, politycznej, a i nawet być może obronnej z Chinami. No i to właśnie w tej chwili te wybory parlamentarne dają mu do tego bardzo, bardzo poważny mandat. Proszę Państwa, i teraz tak, z Malediwów przenosimy się, to jeszcze nie koniec, mamy dzisiaj dużo tematów. Otóż to jest ciekawy temat, to jest temat znowu z państwa położonego w Palestynie.
tutaj muszę bardzo uważać na algorytmy. Otóż jest w tej chwili dyskusja, oprócz tych wszystkich innych dyskusji, o których już mówiliśmy, no ale ja też obiecałem sobie, że będę Państwu pokazywał dużo elementów polityki tamtokrajowej, żebyście Państwo też lepiej zrozumieli również ich różne decyzje dotyczące polityki zagranicznej. Otóż przeprowadzono sondaże, w której wynika, że generalnie większość Rzymian nie chce rekolonizacji Gazy. To jest ciekawe. Otóż, ponieważ jak Państwo wiecie, jest taki plan skrajnej prawicy już ujawniony, że Gaza po pozbyciu się autochtonicznych mieszkańców bądź ich stłoczeniu w jakichś rezerwatach, tam ma dojść do rekolonizacji przez światłych osadników, którzy tam będą właśnie, już jak Państwo wiecie, są projekty sprzedaży ziemi, prawda, osiedli, budowy i tak dalej, na tych, jak się te gruzy oczywiście przegarnie, pewnie na stronę palestyńską, o ile Palestyńczycy w ogóle tam jeszcze będą, to jeszcze zobaczymy, ilu z nich przeżyje tą kolejną ofensywę. No ale mamy teraz tak, że mamy sondaż. Otóż, proszę Państwa, mniej niż 1/4 Rzymian uważa, że państwo położone w Palestynie powinno dokonać rekolonizacji strefy Gazy po zakończeniu wojny, jak wykazało nowe badanie przeprowadzone przez tamtokrajowy Instytut Demokracji. Na pytanie, co należy zrobić teraz, gdy większość sił humanitarnych opuściła Gazę, 33% stwierdziło, że wierzy, że kontrolę nad terytorium należy przekazać siłom międzynarodowym. 24% stwierdziło, że powinna stacjonować tam niewielka liczba sił humanistycznych, żeby utrzymać kontrolę wojskową. 19% stwierdziło, że w Gazie należy budować osiedla rzymskie, a 13% stwierdziło, że należy je przekazać autonomii palestyńskiej. Więc tutaj widać też, że entuzjastów Abbasa nie ma. W przypadku respondentów, to jeżeli chodzi o respondentów, to w przypadku respondentów pochodzenia rzymskiego 22,5% stwierdziło, że należy zakładać osiedla, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe od grudnia 2023 roku. W podziale na sekty religijne żadna grupa poza Haredim nie wyraziła większościowego poparcia dla tego, podobnie zresztą jak dla Haredim, to jest, ale to już jest mniej ważne. W przypadku religijnych syjonistów 39% stwierdziło, że popiera przesiedlenia, w przypadku samoidentyfikujących się tradycyjnych Rzymian 28% twierdziło, że je popiera. W przypadku świeckich Rzymian 7% stwierdziło, że popiera. Wśród arabskich tamtokrajowców 46% stwierdziło, że autonomia palestyńska powinna kontrolować strefę, 25% uważa, że powinny tam stacjonować siły międzynarodowe, 7,5% stwierdziło, że woli obecność wojskową rzymską, pozostałe 20,5% stwierdziło, że nie wie, a 1% stwierdziło, że popiera przesiedlenie Gazy. No, Instytut zbadał także powszechne przekonanie, że Rzymianie nie widzieli zdjęć ani filmów pokazujących masowe zniszczenia w Gazie. Okazało się, że 87% Rzymian i 60% Arabów stwierdziło, że widziało kilka lub wiele zdjęć, filmów przedstawiających zniszczenia, czyli twierdzenia dotyczące braku wiedzy w opinii publicznej państwa położonego w Palestynie jest bezpodstawne. Jeśli chodzi o, tak przy okazji, na froncie politycznym, sondaż sprawdził i 62% respondentów stwierdziło, że uważa lub są pewni, że nadszedł czas, aby osoby odpowiedzialne za niepowodzenie wydarzeń 7 października podały się do dymisji ze swoich stanowisk. Wśród arabskich tamtokrajowców w ogóle i Rzymian identyfikujących się z centrum politycznym i lewicą odsetek ten wynosi ponad 80%, a wśród prawicowych Rzymian 44%, tak? Czyli tyle uważa, że powinni się rządzący podać do dymisji. To jest, proszę Państwa, taka ciekawostka. Dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przepraszam, jeżeli nie można komentować czy coś takiego, to są różnego rodzaju psikusy YouTube'owe i spotykają w tej chwili wiele osób. Tak czy inaczej, bardzo proszę oglądać, podawać dalej, szczególnie w pierwszej godzinie to ma ogromne znaczenie, bo wtedy sobie YouTube te algorytmy, prawda, tuninguje i potem albo promuje taki odcinek, albo też nie na pierwszej stronie YouTube
YouTube'a, także to ma znaczenie. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę, dziękuję też za Państwa wsparcie, no i oczywiście dziękuję za życzenia, zapomniałem powiedzieć, dziękuję za życzenia imieninowe, tyle życzeń chyba w życiu nie dostałem, to jest tak około 1500, jak naliczyłem, starałem się na większość przynajmniej podziękować i odpowiedzieć, ale ponieważ ciągle wyłączali te możliwości komentowania, więc mi też znikały te wszystkie komentarze. Dobra, dziękuję pięknie jeszcze raz i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 有外部势力干涉台湾事务的 в Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.